Słuchajcie, naprawiamy koło w takim prowizorycznym warsztacie na pustyni. Słuchajcie, nie dość, że znowu zaraziliśmy się tym wstrętnym wirusem, koronawirusem, no to jeszcze mieliśmy kolejne poważne problemy z samochodem. W Mustangu wysiadł rozrusznik. Jak widać, szczepionka nie zabezpiecza w pełni przed zachorowaniem na koronawirusa, no bo myśmy przyjęli po 3 dawki tej wstrętnej szczepionki, a i tak ponownie się zaraziliśmy. Jak pamiętacie, pierwszy raz byliśmy chorzy na koronawirusa w Al Ain w Zjednoczonych Emiratach jesienią 2022 roku. No i teraz po nieco ponad roku znowu we Włoszech jesteśmy chorzy. Samochód stanął i nie odpaliliśmy już na stacji benzynowej, a zmierzaliśmy już do Afryki, tak? No i niestety musieliśmy zamówić lawetę i wzięliśmy hotel w zabytkowym miasteczku Oviedo, które może następnym razem zwiedzimy. No i teraz Paweł z Opola zorganizował nam wysyłkę nowego rozrusznika. Wymieniliśmy go tu w jakimś serwisie w Oviedo. No i w końcu jedziemy do Afryki. Na razie jedziemy na północny zachód Włoch, do prowincji Liguria, później do Francji, do Hiszpanii i stamtąd weźmiemy prom z Algeciras już do Maroka i Mustang ponownie po 6 latach przerwy stanie na lądzie afrykańskim, kontynencie afrykańskim. Jesteśmy już na promie, już nawet płyniemy. Jesteśmy w Rabacie, stolicy Maroka. Czujemy się już dziś lepiej. Dodatkowo jest dość ładny, słoneczny i ciepły dzień, więc postanowiliśmy pozwiedzać. Z tym, że ja byłem już w Maroku Mustangiem w 2017 roku i to wszystko dawno pozwiedzałem. Natomiast postanowiłem pokazać Małgosi symbole miasta. Jednym z nich jest wieża Hassana. To minaret nigdy nieukończonego meczetu, którego budowę rozpoczęto pod koniec XII wieku. Meczet ten miał być drugim największym w tamtym czasie na świecie po meczecie w pewnym mieście na terenie dzisiejszego Iraku. No i jego budowy, tak jak wam mówiłem, nie dokończono, ale ta niedokończona budowla trwała gdzieś do XVIII wieku, po czym zmiotło ją niestety trzęsienie ziemi i do dnia dzisiejszego zachowały się te tylko fundamenty, te oto kolumny. Natomiast i sama wieża Hassana nie została ukończona zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami architektonicznymi, dlatego że miała ona wznosić się na wysokość 80 metrów, natomiast wznosi się ona na jakieś 40 parę metrów. Z drugiej zaś strony możecie zobaczyć kolejny z symboli Rabatu, mianowicie mauzoleum Mohameda V. Mohamed V był dziadkiem Mohameda VI, czyli obecnie panującego króla Maroka i jednocześnie pierwszym królem suwerennego, niepodległego Maroka. A przypomnijmy, że pod koniec lat 50. XX wieku Maroko uzyskało niepodległość od Francji.
Dzisiaj postanowiliśmy zwiedzić kasbę Udaja w Rabacie. Oryginalna jej nazwa to Audaja, co znaczy wadi w liczbie mnogiej. No i tutaj po drugiej stronie tej twierdzy płynie rzeka, która uchodzi nieopodal do Atlantyku, bo spójrzcie tutaj, po lewej stronie rozpościera się już Ocean Atlantycki. Co ciekawe, kasba Udaja została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi zabytkami, w tym oczywiście z wieżą Asana. Jest ona historyczna, ciekawa, została zbudowana już w XII wieku. Mury kasby otaczają Medinę. Medina to, słuchajcie, stare miasto arabskie. No i Medina Rabatu jest niezwykle urokliwa, zadbana. W szczególności uwagę turysty zwracają niebieskie okiennice, które często widać na tutejszych domostwach. Ten niebieski jest, słuchajcie, kolorem Berberów, a Berberzy obok Arabów to jest główna etnia, która zamieszkuje Maroko. Berberowie chodzą w niebieskich strojach barwionych naturalnym barwnikiem z indygowca. Niebieski to nie tylko kolor Berberów, ale kolor nieba oraz oceanu. No i tutaj przed wami Atlantyk, dzisiaj bardzo wzburzony. Co ciekawe, niebieskie są również taksówki w Rabacie, ale jest taki zwyczaj, że każde miasto w Maroku ma taksówki w innym kolorze, ale Rabat właśnie ma takie ciemno-niebieskie w odcieniu indygo. Zmierzamy nieustannie na południe. Dzisiaj jedziemy z Agadiru do Laayoune. No, a jutro będziemy już zmierzać do granicy z Mauretanią. Krajobraz na razie jest tu taki przejściowy, półpustynny, natomiast już za niedługo w okolicach miasta Gelmim, które słynie z targu wielbłądów, rozpocznie się regularna pustynia, Sahara. Oto Bab. Bab po arabsku znaczy brama. I takie bramy znajdują się praktycznie przy każdym wjeździe, przy wjeździe do praktycznie każdego marokańskiego miasta. Teraz jesteśmy nieopodal Laayoune i zmierzamy w kierunku Bir Gandus, skąd jutro przekroczymy granicę z Mauretanią. Jesteśmy w kolejnym kraju, w Islamskiej Republice Mauretanii. Ja tu byłem Mustangiem w 2017 roku. To był 13. kraj zwiedzony przez naszego Mustasia. Teraz jestem tu ponownie z Małgosią. Islamska Republika Mauretanii jest krajem bardzo suchym. Roczna suma opadów na północy kraju, tej pustynnej, gdzie właśnie się znajdujemy, nie przekracza 100 mm. Teraz jesteśmy w miejscowości Atar, gdzie znajdują się najciekawsze atrakcje turystyczne. Są tutaj ruiny dawnych ksarów, czyli takich fortyfikowanych arabskich wiosek, które zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdują się one w Singhueti i w Ouadane.
są też w paru innych miejscach. Zobaczymy, co tu nas czeka. Wybraliśmy się na wycieczkę do cudownego miejsca koło Ataru. Cinguetti. Znajdują się tu zabytkowe ksary pochodzące z XI albo XII wieku. Zostało ono wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeden z nich jest Cinguetti, następny Władan, a jeszcze dwa w innej części Mauretanii. Niestety droga jest tu fatalna, gruntowa. Jest tak zwana tarta, zobaczcie, takie dziury, o, zobaczcie tam. I ona niestety sprawiła, że mieliśmy wczoraj w nocy awarię samochodu. I samochód stanął. Zobaczcie, poszła prawa przednia opona, jest tutaj uszkodzona niestety. Dodatkowo zgasł silnik, rozrusznik znowu nie odpalił, tak? I trzecia sprawa, nagle pojawił się szkod, zaczął dymić tylny, lewy, amortyzator. O, zobaczcie, widać, że się przepaliła ta plastikowa osłona. No i wyłączyłem silnik i silnik już nie odpalił. Mieliśmy wielkiego stracha, mówiąc kolokwialnie i niekoniecznie poprawnie, dlatego że zostawiliśmy samochód z bagażem i z miśkami, z Alejem i z Emilem w środku, tu na pustkowiu. Tu nie ma żadnej cywilizacji, infrastruktury, nie ma żadnych osad, jest tylko pustynia dookoła. Wróciliśmy do hotelu do Ataru, gdzie spędziliśmy noc. Spałem do godziny 3 po południu, nie wyspałem się strasznie, a choruję na serce. No, ale na szczęście zorganizowaliśmy pomoc, przyjechaliśmy tym tu oto samochodem i luksem za $250 i mechanik jakoś odpalił silnik i teraz będziemy wracać prędkością 10 km na godzinę, a jest to 50 km, więc zajmie to mnóstwo czasu i będziemy starać naprawić się samochód. Trzeba naprawić amortyzator, wymienić oponę i wrzucić okien na rozrusznik. To jest duży problem dla nas. Tak wygląda zwykła ulica w Atarze. Przyjechaliśmy tutaj, gdyż próbujemy naprawić samochód. Niestety jesteśmy oddaleni od 450 km od Navakshutu, stolicy, więc jesteśmy skazani na tutejszy warsztat. Spróbujemy przynajmniej zdiagnozować, w jakim stanie są tylne amortyzatory i powoli dojedziemy do Navakshutu. Słuchajcie, zamówiliśmy używane gumy. Czekamy na dostarczenie tych opon z Navakshutu. Może będziemy dziś mogli kontynuować podróż, wrócimy do Navakshutu. W każdym razie postanowiliśmy się wybrać na wycieczkę Toyotą Hilux do Tirzit, gdzie jest piękna oaza palmowa, ale w Mauretanii jest tak, że zazwyczaj jest nieprzejrzyste niebo, bo jest taka mgławica, ten piasek zawiewa z pustyni, no i nie da rady, więc nie zrobimy tej wycieczki, przełożyliśmy ją na kwiecień, ale zatrzymaliśmy się tu na chwilę na zdjęcie. Zobaczcie, jest tu trochę wody, to wielka rzadkość na mauretańskiej Saharze. Świadczy to o występowaniu gdzieś tu w pobliżu źródeł wody podziemnej. Jest trochę palm, a tam w dali majaczą, może nie palm, ale nazywa się je Erg. A ta rzeczka Łed. Łed to jest w dialekcie tutejszym Wadi. Jesteśmy kilka kilometrów od Ataru, stąd prowadzi główna droga do Zuera. Tam są kopalnie żelaza, z których następnie żelazo jest transportowane najkrótszym pociągiem, jak jedzie na Iron Train do Nałaniku, w którym byliśmy parę dni temu, czyli na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Niestety, choć ładny byłby tu widok, bo jest tu taka fajna przełęcz, dziś
Teraz słuchajcie, wymieniamy opony przednie w Mustasiu. No i pojedziemy na Wakszutu naprawiać samochód. Natomiast niestety z tylnej opony też schodzi powoli powietrze. Także no, być może trzeba będzie ją także wymienić. Słuchajcie, znowu to się stało. Kolejna opona poszła. Złapaliśmy drugą gumę, prawa przednia opona poszła. Jesteśmy 170 km od Nawaksu. Zatrzymaliśmy ambulans, wysiadł doktor, poszedł się odlać i wrócił, powiedział, że nie może nas wziąć ze sobą, ale ci dobrzy ludzie Okej. nam postanowili pomóc, zabierają nasze bagaże i nas do hotelu. A jutro będziemy musieli zmienić powód. Naprawiamy oponę w takim prowizorycznym warsztacie pośrodku pustyni po nocy. Zobaczcie, oni nie używają żadnych narzędzi. Felgę montują i demontują używając młotka. Felga cała jest porysowana. Jesteśmy teraz, słuchajcie, w warsztacie w Nawaksucie i naprawiamy samochód. Niestety, tak jak wam mówiłem, schodzi powietrze z tylnej prawej opony. Sama opona nie jest uszkodzona, ale felga jest pęknięta. Zobaczcie, tutaj uchodzi powietrze, trzeba naprawić felgę, nie? O, spójrzcie na samochód, nie? Jak wiecie, bardzo lubimy zwiedzać muzea. Dlatego później mamy po 11 polubień, a różni degeneraci, którzy promują picie alkoholu, narkotyki i inne bzdury, mają miliony. Ale my nie zamierzamy zmieniać naszego profilu i dalej będziemy zwiedzać cudowne muzea. Niestety w Islamskiej Republice Mauretanii nie ma ich za wiele. Natomiast na Wakszucie znajduje się Narodowe Muzeum Mauretanii. No i właśnie jesteśmy u jego bram. Zobaczymy, co czeka nas w środku. Niestety w muzeum powiedziano nam, żeby robić zdjęcia eksponatów, potrzebna jest zgoda menadżera, który jest chory. Dlatego muzeum zwiedzimy po naszym powrocie z czarnej Afryki w kwietniu przyszłego roku. Postanowiliśmy porobić trochę zdjęć w centrum Nawaksutu. Nawaksut to stolica specyficzna, pełna chaosu. Po ulicach poruszają się zdezelowane motoryzacyjne truchła, na przykład leciwe Mercedesy, które niegdyś służyły jako taksówki w niemieckich miastach, później trafiły jako samochody używane do Europy Wschodniej i kończą swój motoryzacyjny żywot właśnie w Afryce, na przykład na Wakszucie. Można też tu na ulicach miasta spotkać zwierzęta gospodarskie. Spójrzcie, tutaj są kozy. Jesteśmy teraz w porcie rybackim w Nawaksucie, nad Atlantykiem. Jest taki pies pustyni i pies pustyni twierdzi, że to jedyna atrakcja Nawaksutu. Można tu spotkać kolorowe rybackie łódki. Co prawda atrakcja ta nie jest w żadnej mierze unikatowa, dlatego że podobne
Porty rybackie można spotkać w każdym większym mieście nad Atlantykiem. W przyszłym tygodniu będziemy z mamunią w Tangi, w porcie rybackim w Gambii i tam będzie bardzo podobnie. Natomiast trzeba przyznać, że łódki są malownicze, chociaż bardzo tu śmierdzi. Trzeba zatykać nos. Smród ryb unosi się nad nami. Dzisiaj w Wigilię opuszczamy Mauretanię i jedziemy do Senegalu. Jesteśmy za Nawakfutem przy checkpoincie. W każdym afrykańskim kraju znajduje się wiele checkpointów militarnych przy każdej głównej drodze. Mają one służyć bezpieczeństwu i rzeczywiście tak jest, ale są też uciążliwe, bo trzeba się co chwilę zatrzymywać i pokazywać żołnierzom paszporty, dokumenty, tłumaczyć się dokąd człowiek jedzie i tak dalej. Za Nawakfutem znajdują się miejscowości o nieco geograficznie mylących nazwach. Między innymi Bagdad i Medina. No więc jadąc i widząc te nazwy miejscowości, śmialiśmy się, że następny będzie tutaj. I proszę jest. Droga N1 prowadząca z Nawakfutu do Rosso została wyremontowana, wylano tu ładny, równy asfalt. Sami zobaczcie. Ale niech was to nie zwiedzie. Wiele dróg w Mauretanii, jak wam wspominaliśmy, jest wciąż słabej jakości. Natomiast i ta droga, gdy byłem tu pierwszy raz Mustangiem 6 lat temu, była w całkowitej ruinie. Wówczas były tu wielkie wyrwy, a mieszkańcy okoliczni łatali je, sypiąc łopatą piasek z pustyni. Krajobraz jest tu przejściowy, jest tu więcej zieleni, dlatego że zbliżamy się do strefy Afryki subtropikalnej. Oto Park Narodowy Diaoling. Znajduje się on blisko ujścia rzeki Senegal do Atlantyku. Są tu takie rozlewiska, na których mokradła, na których uprawia się ryż, między innymi. No i po mauretańskiej stronie ten park narodowy taką nazwę nosi, czyli właśnie Diaoling. Natomiast po senegalskiej to jest Park Narodowy Osso de Djoudj, czyli Park Narodowy Ptaków w Djoudj i jest on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słuchajcie, stąd przylatują z Europy Północnej ptaki w trakcie naszej zimy, między innymi bociany.